Ceny złota znajdują się aktualnie na historycznych wyżynach. W największym chińskim centrum handlu złotem i biżuterią salon sprzedaży złota w Sri Bay był otoczony przez klientów. Gwałtowny wzrost cen złota i niesłabnący popyt na ten szlachetny kruszec stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla amerykańskiego dolara. Aktualnie, jak twierdzą niektórzy analitycy, cena złota w ciągu kilku do kilkunastu najbliższych miesięcy może osiągnąć wartość $3000 za uncję. Co może również zaskakiwać, Polska znajduje się w czołówce krajów z największymi światowymi rezerwami złota, ale część z tych rezerw znajduje się poza granicami naszego kraju. Gdzie i dlaczego akurat tam? Także dowiecie się z dzisiejszego filmu. Faktem jest natomiast, że na koniec maja pozycja złotomonetarne w zasobach NBP wyceniana była na ponad $28 miliardów. I jedno trzeba przyznać naszemu jastrzębiowi, że facet naprawdę lubi ten kruszec, bo po majowych zakupach należące do Polski złoto zwiększyło swoją ilość do około 374 ton, plasując się w pierwszej 15 krajów z największymi rezerwami złota na świecie. Musimy mieć jednak przy tym świadomość, że aktualnie wzmożone zakupy złota i zwiększenie rezerw tego kruszcu przez państwa takie jak Chiny, Indie czy Rosja są kierowane nie tylko chęcią zysku, ale również podjętą przez nie strategią dywersyfikacji rezerw walutowych oraz zabiegami mającymi doprowadzić do deprecjacji dolara amerykańskiego. Chodzi więc nie tylko o zabezpieczenie swoich interesów państwowych, ale przede wszystkim o ograniczenie zależności od dolara amerykańskiego i tym samym jego osłabienia. Dziś zatem wspólnie przeanalizujemy ową gorączkę złota i to, dlaczego dolar amerykański stał się tak zwaną superwalutą oraz czy jego rola najsilniejszej broni finansowej w globalnym przywództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki na arenie międzynarodowej chyli się ku upadkowi. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszą analizę, chciałem Wam podziękować za wszystkie suby, łapki w górę i za to, że jesteście. Jeżeli oczywiście nie będzie to dla Was kłopotem, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to możecie wcisnąć czerwony przycisk po prawej stronie ekranu, aby zmienił nieco swój kolor. Zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie w ramach wsparcia możecie nabyć nasze autorskie produkty jak planszówka lub pyszne herbatki marki Tuncia. A jeśli to nie Wasza bajka, zawsze możecie rozerwać się podbijając na przykład sąsiada lub kolegę z podwórka w mobilkę multiplayer Maplord 2.0 do pobrania za darmo. Tyle z autopromocji i ruszajmy z dzisiejszym filmem. Zapraszam. Here comes the money. Żeby w pełni zrozumieć, dlaczego złoto jest tak ważnym zabezpieczeniem kapitału i to nie tylko tego państwowego, musimy mieć świadomość, iż fundamentalnym argumentem jest to, że ten szlachetny kruszec w przeciwieństwie do papierowych, plastikowych lub cyfrowych walut jest stabilny. I jeśli jakikolwiek kraj popada w kryzys ekonomiczny lub jego papierowe pieniądze są warte tyle, że można się nimi za przeproszeniem podetrzeć, a na przykład do bardziej wartościowych walut nie ma się dostępu, to wówczas gospodarkę takiego państwa ratują właśnie rezerwy złota. To głównie z tego powodu banki centralne w poszczególnych krajach na naszym globie posiadają łącznie około 17% całego wydobytego na świecie złota. Więc chociażby to krótkie wyjaśnienie pokazuje nam, jak ważne z punktu widzenia stabilności gospodarczej są narodowe rezerwy złota. Here comes the money. I tutaj można by sobie zadać pytanie, po jaką więc cholerę część z polskiego złota jest zdeponowane w skarbcach poza terytorium naszego kraju? Otóż w kwestii polskiego złota należącego do Narodowego Banku Polskiego, znajdującego się na przykład w Wielkiej Brytanii, krótko wspomnę jedynie, że przed wybuchem II wojny światowej Polska posiadała znaczne rezerwy złota. Przez co w przeddzień rozpoczęcia II wojny światowej Bank Polski miał około 80 ton złota w formie monet, sztabek i innych złotych przedmiotów, których wartość stanowiła wówczas kwotę około $87 milionów. Dla lepszego zobrazowania, dlaczego państwowe rezerwy są przechowywane właśnie w złocie i dlaczego złoto wydaje się być naprawdę stabilną inwestycją, dodam jedynie, że dziś to samo złoto byłoby warte około $6 miliardów, czyli licząc dolara tylko po 4 złote, daje nam to w dużym uproszczeniu 24 miliardy polskich złotych. Jak nam wszystkim doskonale wiadomo, we wrześniu 1939 roku najpierw zaatakowali nas Niemcy, a wkrótce potem od wschodu na nasz kraj najechał Związek Radziecki.
Angielski. Wiecie doskonale, to ten kraj, co to obecny jego przywódca tak bardzo uwielbia pokój, że rozpętał w swojej kadencji kolejną wojnę, tym razem tuż obok nas. Ale wracając do naszych przedwojennych zasobów złota, z obawy przed agresywnymi sąsiadami, trafiły one najpierw do Rumunii, a później właśnie do Wielkiej Brytanii. Zanim jednak polskie złoto zdeponowano w Anglii, przeszło ono długą i wyboistą drogę, przez co część polskiego złotego majątku została utracona, między innymi jako zapłata za pomoc w jego ewakuacji. W rzeczywistości odzyskaliśmy je dopiero po upadku komunizmu w Polsce, czyli w 1989 roku. Wówczas polskie złoto zdeponowane w banku w Anglii wreszcie wróciło w większości do naszej ojczyzny. Ostatnie transporty miały miejsce całkiem niedawno, czyli w 2019 roku. Oczywiście część z tych zasobów nadal się tam znajduje, głównie ze względów bezpieczeństwa, bo angielski Bank Narodowy w Londynie posiada dwupoziomowy skarbiec, w którym swoje złoto przechowuje ponad 70 banków centralnych z całego świata, a także instytucje komercyjne. Generalnie według informacji podanych przez NBP do wiadomości publicznej w styczniu 2024 roku polskie złoto zostało zdeponowane w skarbcach na terenie naszego kraju oraz Londynie i Nowym Jorku. Większość państw świata unika więc trzymania całych rezerw złota w jednym skarbcu, a wśród nielicznych wyjątków wymienić można Stany Zjednoczone, które posiadają największe rezerwy złota, wynoszące ponad 8133 tony, zgromadzone w Fort Knox w stanie Kentucky i Nowym Jorku. Zatem z perspektywy chociażby wojny za naszą wschodnią granicą lub wydarzeń historycznych przyznacie chyba, że przechowywanie rezerw narodowego złota w Polsce, w Anglii oraz Nowym Jorku wydaje się być zdroworozsądkowe i ma na celu przede wszystkim dywersyfikację oraz ograniczenie ryzyka geopolitycznego, a jednocześnie zagwarantowanie stałego dostępu do części z tych rezerw. Here comes the money. No dobrze, ale skoro już wyjaśniliśmy sobie, co z naszym narodowym złotem i dlaczego rezerwy państwowe są zdeponowane w różnych miejscach, przejdźmy teraz do deprecjacji dolara i prób, jakie podjęły niektóre państwa, aby ograniczyć swoją zależność od zielonych i wuja sama. Otóż na obowiązujący obecnie globalny system finansowy zależny właśnie od dolara amerykańskiego i ogromny wpływ na taką sytuację miało ustanowienie tzw. systemu Bretton Woods, który nakładał na każde państwo obowiązek stosowania polityki monetarnej. Teoretycznie kursy walut krajów uczestniczących w systemie Bretton Woods miały być oparte na parytecie złota, lecz w rzeczywistości zastosowanie tzw. polityki kursowej prowadziło nieuchronnie do światowej dominacji dolara amerykańskiego. Historia ta, sięgająca początków XX wieku, okazała się być kluczowym momentem dla USA, bo jak się okazało, rząd Stanów Zjednoczonych był na tyle cwany, że najpierw w I, a później II wojnie światowej uczestniczył w nich głównie jako dostawca broni i kraj udzielający pomocy finansowej oraz pod koniec tych globalnych batalii pomocy militarnej innym państwom. Ale co zrozumiałe, nie za darmo. Ameryka, niezniszczona przez wojny jak zrównana z ziemią Polska i większość krajów Europy, stała się dzięki tym konfliktom zbrojnym zamożna jak nigdy wcześniej. Zdominowała światowy system bankowy i handlowy. Podczas gdy europejskie państwa wyczerpane wojnami musiały odbudować swoje zubożałe gospodarki i demografię jako siłę roboczą, Stany Zjednoczone Ameryki wykorzystywały posiadany kapitał społeczno-gospodarczy i finansowy, by stać się głównym dostawcą zbóż, maszyn, broni i tysięcy innych towarów. W rezultacie takich, a nie innych uwarunkowań geopolitycznych Stany Zjednoczone doświadczyły jednego z największych boomów gospodarczych wśród krajów naszego globu. Wartość eksportu USA urosła z zaledwie 2,4 miliarda dolarów w 1913 roku do 6,2 miliarda dolarów w 1917 roku. I tu pewnie nie będzie dla Was zaskoczeniem, że analogiczny boom nastąpił dla USA jako pokłosie zawirowań związanych z II wojną światową. Amerykanie na obu wojnach zyskali gigantyczne wręcz pieniądze, gromadząc około 75% całego światowego złota monetarnego, co możecie dla lepszego zobrazowania zobaczyć właśnie na wykresie, który widać
widoczny jest na ekranie. Ich rezerwy złota wzrosły z około 2000 ton w 1910 roku do prawie 20 000 ton w 1940 roku. W ten sposób Stany Zjednoczone stały się supermocarstwem i korzystając z okazji przekonały większość ówczesnych przedstawicieli państw, aby w lipcu 1944 roku na konferencji zorganizowanej w Stanach podpisali oni wspomniane porozumienie z Bretton Woods. W wydarzeniu tym uczestniczyło 730 delegatów z 44 państw alianckich, w tym Gustav Gottesman, reprezentujący polski emigracyjny rząd w Londynie, jako sekretarz i zarazem przewodniczący polskiej delegacji na konferencję z ramienia ministra Ludwika Grossfelda. Od momentu zawarcia wspomnianego porozumienia dolar amerykański działał jako wspólny instrument zaufania w handlu międzynarodowym, nawet pomiędzy krajami, które kompletnie nie ufały sobie nawzajem, czyli pomiędzy ZSRR a samymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Po zawarciu porozumienia z Bretton Woods niemal każda transakcja międzynarodowa była i wciąż jest realizowana w dolarach amerykańskich, bo USA gwarantowały początkowo, że wartość dolarów zabezpieczona jest właśnie w rezerwach złota, a dzięki temu można było handlować prawie z każdym krajem na świecie, rozliczając transakcje za pomocą dolarów amerykańskich. Samo porozumienie z Bretton Woods doprowadziło także do powstania dwóch ważnych instytucji nadzorujących światową finansjerę, czyli Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego IMF. Bank Światowy udzielał więc ogromnych sum pożyczek, aby pomóc zniszczonym wojną europejskim państwom stanąć na nogi. A w tym samym czasie IMF śledził globalną gospodarkę, wspierając wygodnych dla USA polityków i co najważniejsze, pożyczał pieniądze krajom z problemami gospodarczymi, korzystając w zamian na przykład z ich surowców. Tak właśnie wojny światowe i porozumienie z Bretton Woods ugruntowało znaczenie dolara amerykańskiego, dając Stanom Zjednoczonym ogromną przewagę nad innymi krajami. Gdy podczas II wojny światowej Polska, Francja, Rosja i inne kraje Europy były zajęte walką z Niemcami, Włochami i Japonią, Ameryka bogaciła się na potęgę. Dodatkowo Amerykanie, ale i Brytyjczycy w latach 30. i 40. XX wieku usilnie poszukiwali złóż ropy naftowej, równie niezbędnej do rozwoju gospodarki, co do prowadzenia wojen. Kraje te posiadały zarówno technologię do wydobywania ropy, jak i pomysł, jak wykorzystać ją do rozwoju swojej potęgi gospodarczej. W 1938 roku amerykańska korporacja natrafiła na ogromne złoże ropy w Arabii Saudyjskiej, co okazało się wręcz przełomowym momentem. Saudyjczycy nie byli wówczas po pierwsze bogaci, co więcej, po drugie nie mieli zbytnio pojęcia, na jakich zasobach czarnego płynnego złota żyją, a już z całą pewnością nie byli gotowi na obronę posiadanych przez siebie złóż. Właśnie dlatego, kiedy włoskie wojska sojusznika Hitlera Mussoliniego podczas II wojny światowej zrzuciły na Arabię Saudyjską wiele bomb, by zaatakować amerykańskie instalacje, Arabia Saudyjska miała trudności z wydobyciem ropy i desperacko potrzebowała ochrony, co skrzętnie wykorzystał wtedy amerykański prezydent Franklin Roosevelt. Doskonale zdając sobie sprawę z potęgi i to nie tylko finansowej, tkwiącej w ropie naftowej należącej do Saudyjczyków. W 1945 roku doszło więc do jednego z najważniejszych w historii Stanów Zjednoczonych, a może i świata, spotkań jego z królem Arabii Saudyjskiej, podczas którego zawarto umowę, na mocy której Stany Zjednoczone zaoferowały ochronę Arabii Saudyjskiej przed przyszłymi atakami i co oczywiste, dostarczanie do roponośnego państwa sprzętu wojskowego w zamian za sprzedaż ropy głównie za amerykańskie dolary. Co więcej, z upływem czasu okazało się, że saudyjskie złoża są jednymi z największych wśród tych odkrytych na naszym globie. W latach 60., kiedy kraje produkujące ropę utworzyły OPEC, wszystkie te państwa zaczęły sprzedawać ropę za dolary. To posunięcie było kluczowe, ponieważ uczyniło dolara amerykańskiego najpotężniejszą walutą na świecie. Porozumienie z Bretton Woods zakładało, że wartość dolara przekłada się na zgromadzone zasoby złota, jednak w latach 70. gospodarka USA znalazła się w wielkim kryzysie, a rezerwy złota spadły z 22 000 ton w 1950 roku do zaledwie 10 000 ton w 1970 roku. W odpowiedzi na ten spadek prezydent Richard Nixon ogłosił w 1971 roku tymczasowe zawieszenie wymienialności dolara na złoto, co w 1973 roku doprowadziło do upadku systemu Bretton Woods.
Od tego momentu wartość waluty zaczęła opierać się głównie na jej udziale w globalnym rynku. Dolar amerykański, który mógł kupować najbardziej wartościowy surowiec stulecia, ropę, stał się preferowaną walutą rezerwową dla wielu krajów, przez co nawet bez pokrycia w złocie rząd amerykański i tak uczynił z dolara superwalutę, momentami skuteczniejszą nawet od najnowocześniejszej broni. Here comes the money. Money, 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 Dzisiaj więc dolar amerykański nie jest już wspierany przez złoto czy też inne surowce, lecz głównie dzięki powiązaniu z międzynarodowym handlem ropą naftową, w efekcie czego wiele krajów trzyma swoje rezerwy walutowe w dolarach amerykańskich, część w formie obligacji skarbowych USA. Jednak ostatnio w obliczu trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej wiele państw zaczęło intensywnie skupować złoto, aby zdywersyfikować swoje rezerwy finansowe. Poza tym, na przykład wspomniane wcześniej Chiny, obawiając się możliwości zamrożenia ich rezerw przez USA, jak miało to miejsce w przypadku Rosji, rozpoczęły masowe zakupy złota. W podobny sposób, ale głównie z powodu zagrożenia rosyjskiego i niestabilnej sytuacji politycznej, postąpiła Polska i inne kraje, zwiększając swoje rezerwy złota. Tradycyjnie dolar amerykański jest uważany nadal za bezpieczną przystań i globalną walutę rezerwową. Jednak jeśli kraje zwiększają swoje rezerwy złota, może to wskazywać na zmniejszenie zaufania do dolara jako stabilnej waluty. Banki centralne mogą natomiast robić to, aby uniezależnić się od potencjalnych zawirowań i ryzyka związanego z dolarem amerykańskim. Wiele więc może wskazywać na to, że świat powoli odchodzi od dolara amerykańskiego na rzecz złota, aby tym samym chronić wartość swoich aktywów. Drukowanie pieniędzy przez USA oraz zamrażanie rezerw innych krajów sprawia, że złoto staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą. Takie zabiegi banków centralnych mogą świadczyć o uniezależnieniu się od potencjalnych fluktuacji i ryzyka związanego z dolarem. Zatem poszukiwanie stabilnych środków finansowych będących zamiennikiem dla dolara amerykańskiego może zmniejszyć wpływ USA na globalną politykę. here comes the money. Money, 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 Zwiększanie rezerw złota przez takie kraje jak Indie, Chiny czy Rosja jest częścią strategii dywersyfikacji rezerw walutowych. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie zależności od dolara amerykańskiego. Dywersyfikacja oznacza zatem, że te kraje mogą być mniej skłonne do używania dolara w międzynarodowych transakcjach, co zmniejsza jego globalne znaczenie. Złoto jest postrzegane jako niezależna forma wartości, podczas gdy dolar jest kontrolowany przez politykę monetarną Stanów Zjednoczonych. Zwiększanie rezerw złota może sygnalizować przygotowania na potencjalne zmiany w globalnym systemie finansowym, które mogłyby osłabić dominację dolara, a dodatkowo w przypadku zakupów dokonywanych konkretnie przez Chińczyków należy podkreślić również fakt, iż tamtejsza waluta ewidentnie traci na wartości. A stan samej gospodarki, chociażby na rynku nieruchomości, nie wygląda zachęcająco, by inwestować w tym sektorze, co w efekcie sprawia, że złoto dla części tamtejszego społeczeństwa zyskało miano bezpiecznej lokaty, a jego cena zdecydowanie poszybowała w górę. Cena złota wzrosła w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Wolumen recyklingu wzrósł o około 50%, przy czym biżuteria stanowiła 80%, a kruszec około 20%. W Shenzhen, największym chińskim centrum handlu złotem i biżuterią, salon sprzedaży złota w Sri Bay był otoczony przez klientów. Rynek tętnił życiem. Mimo że kupcy dopiero co rozpoczęli działalność, sprzedaż gwałtownie wzrosła. Menedżer regionalny jednego ze sprzedawców złota w Sri Bay powiedział, że w ciągu 4 dni ich łączna sprzedaż wyniosła około 400 kg, co stanowi wzrost o około 30% w porównaniu do poprzednich lat. Kolejka po złoto była tak długa, że trudno było dostrzec jej koniec, a niektórzy klienci wydawali ponad 200 000 jenów za jednym razem. Klient, który robił zakupy w sklepie ze złotem w Szanghaju, powiedział, że to jak kupowanie warzyw. Wszędzie są kolejki i nie ma czasu na obsługę. Popyt na złoto, biżuterię i inwestycje wzrósł znacząco nie tylko w miastach pierwszego rzędu, takich jak Pekin, Szanghaj i Shenzhen, ale także we wszystkich prowincjach i miastach w kraju.
Ze względu na globalną niepewność i oczekiwanie na obniżki stóp procentowych złoto osiągnęło więc rekordowo wysokie ceny. Chińscy konsumenci i ich bank centralny skupują złoto nawet jeśli spadający kurs juana sprawia, że kruszec ten drożeje. Banki centralne na całym świecie również nabywają złoto, aby zdywersyfikować swoje zasoby. Działania te mogą oczywiście zmienić również dynamikę globalnego systemu finansowego i wpłynąć na geopolityczne relacje, co w dłuższej perspektywie może stanowić poważne zagrożenie dla pozycji dolara na świecie i tym samym amerykańskiej hegemonii, czego Stany Zjednoczone z pewnością nie chcą. Podsumowując dzisiejszy film, trzeba wyraźnie podkreślić, że od wieków w czasie niepewności gospodarczej lub zawirowań na światowej arenie geopolitycznej ludzie traktowali i wciąż traktują ten szlachetny kruszec jako twardą lokatę kapitału. Bo po pierwsze, cena złota nie jest w sposób bezpośredni związana z rosnącą bądź malejącą inflacją. Złoto tym samym nie reaguje przesadnie na samą inflację, ale jest poddatne na działanie rynków i ludzi. W sytuacji dużego wzrostu cen i dewaluacji walut niemal wszyscy ci posiadający jakieś aktywa szukają dla nich bezpiecznej przystani, a jedną z najlepszych okazuje się być właśnie złoto. Pewnie z tego powodu dokładnie taki mechanizm widzimy w ostatnich kilkunastu miesiącach, czego ewidentnym efektem jest to, że coraz więcej osób zaczęło kupować złoto, a jego cena tym samym wzrosła. Drugim i równie ważnym czynnikiem wpływającym na popularność złota w czasach niepewności i wysokiej inflacji oraz dużej zmienności na rynkach finansowych jest zdolność do przechowywania i zachowania wartości zainwestowanych pieniędzy, co właśnie daje złoto. Równie ważnym czynnikiem wpływającym na popularność złota w czasach globalnej niepewności, wysokiej inflacji i dużej zmienności na rynkach finansowych jest zdolność do przechowywania i zachowania wartości zainwestowanych pieniędzy, co właśnie daje złoto. Ale na koniec w przypadku deprecjacji dolara raczej wątpię, aby zabiegi Chin, Rosji lub Indii, nawet jako członków grupy BRICS, doprowadziły do pozbawienia Ameryki roli światowego hegemona. Owszem, nawet największe mocarstwa w historii kiedyś upadały, ale nie sądzę, a w przypadku Stanów Zjednoczonych nastąpiło to jakoś wyjątkowo szybko, choć to subiektywna opinia twórcy, którą niekoniecznie musicie. Tyle na dziś w kwestii przysłowiowej gorączki złota. Dziękuję za Waszą uwagę, a jeśli się podobało, nie zapomnijcie proszę zasubskrybować mojego kanału i wcisnąć kciuka w górę, a także polecić tego filmu znajomym. Ja oczywiście bardzo za to dziękuję i do następnego razu. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zrobi cud. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty.